Większość z nas myśli, że świetnie inwestuje, aż do momentu, gdy rynek zadaje nam pierwszy poważny cios. Mike Tyson powiedział kiedyś: każdy ma plan, dopóki nie dostanie w twarz. I bardzo podobnie działa inwestowanie. Gdy rynki i giełdy rosną, wszyscy czujemy się jak zwycięzcy. Ale gdy pojawia się panika, spadki na giełdzie o 30% lub nienaturalna euforia, wtedy wychodzi na jaw nasza prawdziwa inwestycyjna osobowość. Jedni w panice uciekają z rynku, inni dokupują aktywa jak szaleni. Niektórzy z nas zastygają w bezruchu, podczas gdy inni ryzykują ponad miarę. I co najgorsze, większość ludzi nie jest świadoma, dlaczego reaguje tak, a nie inaczej. Jeśli nie wiesz, jakim typem inwestora jesteś, twoje decyzje zawsze będą przypadkowe, nawet jeśli masz świetną strategię. A to właśnie ta przypadkowość kosztuje inwestorów najwięcej. Dziś pomogę ci odkryć twój prawdziwy inwestycyjny profil, oparty nie na przeczuciu, ale na solidnych badaniach finansów behawioralnych. Kiedy to zrozumiesz, zobaczysz, dlaczego pewne decyzje przychodzą ci naturalnie, a inne wywołują stres. I jak wykorzystać twoje wewnętrzne ja do bycia lepszym inwestorem. Każdy inwestor działa inaczej, bo każdy z nas inaczej przeżywa straty, zyski i zmienność rynku. To właśnie emocje, a nie wiedza, są najczęstszą przyczyną błędów inwestycyjnych. Możesz znać wszystkie strategie świata, ale jeśli twoja osobowość nie jest zgodna z tą wybraną przez ciebie, będziesz ją podświadomie sabotować. Warren Buffett, jeden z największych inwestorów w historii, powtarza, że inwestowanie to nie test inteligencji, tylko test samokontroli. Świadomość siebie i swoich działań jest pierwszym krokiem do kontroli nad decyzjami, które podejmujemy. W momencie, kiedy rozumiesz, jakim jesteś typem inwestora, przestajesz walczyć z rynkiem i samym sobą. Zaczynasz działać w zgodzie z tym, jak funkcjonujesz w sferze mentalnej. Zanim poznamy 4 typy inwestorów, chcę zadać ci kilka krótkich pytań. Odpowiedz w myślach, spontanicznie, bez analizowania. Tu nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. To tylko pierwsza wskazówka, która pokaże, w którą stronę zmierza twoja inwestorska osobowość. Pomyśl najpierw, czy ważniejsze jest dla ciebie to, żeby kapitału nie stracić, czy to, żeby zyskać jak najwięcej. To kluczowy sygnał, który pokazuje, czy jesteś bardziej defensywny, czy nastawiony na wzrost. Zastanów się, czy częściej żałujesz decyzji, których nie podjąłeś, czy tych, które faktycznie podjąłeś. Ten drobny niuans ujawnia, czy na twoje działania wpływa strach przed stratą, czy strach przed utraconą okazją. Wyobraź sobie również, że twój portfel spada o 20%. Czy czujesz wtedy dyskomfort, ale akceptujesz tę sytuację? Czy od razu masz potrzebę ratowania portfela, nawet jeśli oznacza to pochopne decyzje? To świetny test na tolerancję ryzyka. Pomyśl także, jak reagujesz, kiedy rynek zaczyna rosnąć. Czy stajesz się ostrożniejszy, bo myślisz o nieuchronnych spadkach? Czy raczej rośnie w tobie ekscytacja i chcesz dokupić więcej aktywów, zanim ceny uciekną jeszcze bardziej? Na koniec zadaj sobie pytanie, jak często porównujesz swoje wyniki z innymi? Czy jest to dla ciebie ważne, czy raczej trzymasz się własnego planu i nie przejmujesz się tym, co robi konkurencja? To pytanie pozwala odkryć, czy kierujesz się własnymi przekonaniami, czy łatwo ulegasz presji otoczenia. Jeśli w twoich odpowiedziach dominował strach przed stratą, a spadki bolą cię bardziej niż cieszą zyski, to pierwszy sygnał, że twoja natura skłania się ku profilowi defensywnemu. Jeżeli natomiast najsilniej reagujesz na okazję, boisz się, że coś cię ominie i masz tendencję do działania wtedy, gdy rynek przyspiesza, prawdopodobnie jesteś typem bardziej dynamicznym. Kiedy natomiast najważniejsza jest dla ciebie stabilność i przewidywalność, to znak, że potrzebujesz jasnych zasad i struktury. A gdy kieruje tobą potrzeba niezależności, kontroli i podejmowania własnych decyzji, możesz być bliżej profilu aktywnego, który lubi samodzielnie kształtować portfel. Pokażę ci teraz 4 typy inwestorów stworzone na podstawie metodologii stosowanej przez czołowych amerykańskich badaczy finansów behawioralnych. Zobaczysz je w praktyce, w krótkich mini-case'ach, które pokażą, jak konkretne osobowości reagują, gdy rynek wystawia je na próbę. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz, które zachowania są ci najbliższe. Strażnik kapitału to inwestor, który nade wszystko ceni bezpieczeństwo. To osoba, która czuje większą ulgę, gdy unika straty, niż satysfakcję, gdy osiąga zysk. Monitoring portfela może być dla tej osoby codziennym rytuałem, a każda zmienność wywołuje dyskomfort. Strażnik kapitału potrafi miesiącami czekać na najlepszy moment wejścia na giełdę, co często kończy się tym, że stoi obok rynku, gdy ten rośnie. Dodatkowo dzieli swoje pieniądze mentalnie na szufladki, co utrudnia racjonalną alokację kapitału. Inwestor ten preferuje utrzymanie status quo, co często oznacza trzymanie w swoim portfolio nawet mocno nierentownych aktywów i nierealizowanie strat.
Lubi też duże pozycje gotówkowe, bo nie jest w stanie zauważyć okazji na rynku. Wyobraź sobie osobę, która ma na koncie 50 000 złotych i od 3 lat zbiera się, żeby zacząć inwestować. Przeczytała kilka książek, regularnie śledzi kanały inwestycyjne na YouTubie, ale każde wahnięcie rynku sprawia, że wycofuje się z planu. Gdy rynek rośnie, ma poczucie, że teraz już za późno. Gdy spada, boi się, że spadnie jeszcze bardziej. W efekcie stoi w miejscu, choć miała wszystkie narzędzia, żeby zrobić pierwszy krok. Jaka jest najlepsza strategia inwestycyjna dla strażnika kapitału? Taki inwestor potrzebuje przede wszystkim przewidywalności. Idealny portfel to połączenie globalnego ETF-u oraz obligacji z regularnymi i automatycznymi wpłatami. Decyzje powinny być rzadkie, uporządkowane i bez presji czasu. Strażnik kapitału nie szuka ryzyka i ważne jest dla niego poczucie stabilności i portfel, który nie powoduje zbytnich emocji. Follower to inwestor, który nie ma wyraźnej opinii na temat rynku. Jego decyzje zależą od znajomych, mediów, aktualnych trendów albo TikToka, który akurat wyświetlił mu się w telefonie. Podążający za tłumem potrafi kupić ETF tylko dlatego, że wszyscy o nim mówią. Taki inwestor najczęściej popełnia błędy typowe dla tłumu. Kupuje aktywa na górce, sprzedaje w panice, zmienia pomysły co miesiąc. Jednocześnie follower bywa zaskakująco kompetentny, kiedy dostanie jasny plan. Potrafi trzymać się modelu, jeśli ktoś mu go zbuduje. Dobrym przykładem tego rodzaju inwestora jest osoba, która przez pół roku nie inwestowała, ale pewnego dnia kolega z pracy pokazał jej swoje wyniki na ETF-ie technologicznym. Tego samego wieczoru kupiła jednostki, tuż po największym rajdzie od miesięcy. Po 3 tygodniach przyszła korekta i inwestor spanikował. Sprzedał wszystko ze stratą, mówiąc koledze przy kawie: wiedziałem, że to było za dobre, żeby było prawdziwe. Jaką strategię powinien obrać inwestor inspirujący się otoczeniem? Follower potrzebuje jasnej struktury. Portfel modelowy musi być wyposażony w konkretne zasady: kiedy kupować, kiedy nic nie robić i kiedy rebalansować. Im prostsze reguły, tym lepiej. Warto, żeby follower skupił się na konsekwentnej realizacji planu, a nie ciągłym szukaniu okazji. Inwestor o profilu niezależnego analityka to osoba, która wierzy w siłę rozumu. Często ma własne zdanie, czasem nawet kontrariańskie do ogólnie przyjętego sposobu myślenia na dany temat. Podejmuje decyzje logicznie, ale ma tendencję do błędu konfirmacji, zbierania i analizowania tylko takich danych, które potwierdzają jego tezę. Lubi ryzyko, ale nie lubi przyznawać się do błędów. Niezależny analityk potrafi czytać raporty finansowe, ale też potrafi uznać, że zapoznanie się z jedną analizą to dogłębny research. Może być bardzo skuteczny, ale bywa impulsywny, jeśli poczuje ekscytację własnym pomysłem. W środowisku inwestycyjnym może być to osoba, która ostatnio zauważyła nowy trend w robotyce. Przeczytała 2 analizy, obejrzała prezentację jednej spółki i jest przekonana, że odkryła perełkę, na której rynek się jeszcze nie poznał. Kupuje wtedy duży pakiet tej spółki. Po miesiącu, w sytuacji, gdy kurs firmy mocno spada, bo rynek przewidział ryzyka, których niezależny analityk nie uwzględnił, taki inwestor swoich akcji nie sprzedaje. To klasyczny przykład pułapki własnego osądu. Strategia dla takich osób powinna łączyć ich analityczny zapał z dyscypliną. To inwestorzy, którzy świetnie radzą sobie z samodzielnymi portfelami ETF-ów, nawet sektorowych, ale potrzebują jasno określonych zasad: kiedy kupują, w którym momencie sprzedają i jak podchodzą do rebalansowania portfela. Urodzony przedsiębiorca to typ, który wierzy, że skoro odniósł sukces w życiu zawodowym, to automatycznie odniesie sukces również jako inwestor. To osoba pewna siebie, szybka decyzyjnie, lubiąca ryzyko i kontrolę. Taki inwestor wchodzi z dużymi kwotami w pojedyncze spółki, bo jest przekonany, że widzi więcej i jest w stanie pokonać rynek. Jego największą słabością jest nadmierna pewność siebie. Urodzony zdobywca łatwo wpada w pułapkę iluzji kontroli, przekonania, że rozumie przyszłe ruchy rynku lepiej niż wszyscy inni. Zbytnia pewność siebie może przerodzić się w nadmierne ryzyko. Takie osoby potrafią kupować zbyt agresywne aktywa, ignorować dywersyfikację i podejmować decyzje bez analizy danych. W prawdziwym życiu może być to przedsiębiorca, który sprzedał firmę i postanowił zostać inwestorem. Przyzwyczajony do podejmowania szybkich decyzji, traktuje giełdę jak kolejny biznes. Kupuje agresywnie, często traduje, zajmuje pozycje na wzrosty i na spadki. Gdy rynek idzie w przeciwnym kierunku, dokłada więcej kapitału, a całość rozsypuje się pod ciężarem zbytniej pewności siebie. Najlepsza strategia dla tego typu inwestora to portfel z silną strukturą i ogranicznikiem ryzyka.
Urodzony zdobywca nie powinien walczyć ze swoją naturą, powinien nauczyć się ją kontrolować. Dobrym rozwiązaniem są ETF-y sektorowe, akcje firm globalnych oraz portfel z jasno wyznaczonym limitem ekspozycji na ryzykowne aktywa. Znasz już swój dominujący profil inwestora. Wiesz, co cię motywuje, co cię stresuje i co prowadzi do impulsywnych decyzji. Dlatego teraz przejdziemy do najważniejszego elementu. Jak zamienić tę wiedzę w realne działania, które wzmocnią twoją strategię i uchronią cię przed błędami charakterystycznymi dla twojego profilu. Pierwszym krokiem jest nadanie twojej strategii takiej formy, która jest zgodna z tym, kim jesteś. Twój profil to tak naprawdę instrukcja obsługi twojego portfela. Strażnik kapitału potrzebuje stabilności i automatyzacji. Podążający za tłumem musi ograniczyć bodźce i szum informacyjny, bo to właśnie one najczęściej popychają go w stronę nietrafionych decyzji. Niezależny analityk powinien wzmocnić swoją dyscyplinę i proces decyzyjny, aby uniknąć pułapki potwierdzania własnych przekonań. Z kolei urodzony przedsiębiorca potrzebuje barier ochronnych, które powstrzymają go przed zbyt dużym ryzykiem wynikającym z nadmiernej pewności siebie. Kolejnym ważnym krokiem jest wybór 3 prostych zasad, których będziesz się trzymać niezależnie od sytuacji rynkowej. Nie 10, nie 20, 3, ponieważ ludzki mózg jest w stanie konsekwentnie przestrzegać tylko niewielkiego zestawu reguł. To mogą być zasady dotyczące częstotliwości sprawdzania portfela, sposobu podejmowania decyzji, limitów ryzyka lub kryteriów zakupowych. Ich rola jest prosta. Stają się twoimi mentalnymi barierami bezpieczeństwa w świecie, który nieustannie zalewa cię emocjami i zachęca do działania. Kiedy już rozumiesz swoje schematy, warto zaprojektować portfel w wersji w pełni zgodnej z tobą. Zadaj sobie pytanie, jak wyglądałby twój portfel, gdyby był zbudowany tak, aby współgrał z twoją osobowością i tolerancją ryzyka. Dla jednych oznacza to mniej pojedynczych spółek, a więcej ETF-ów. Dla innych większą rolę obligacji, aby ograniczyć zmienność. Dla jeszcze innych wyraźną strukturę zamiast improwizacji. Następnie zdecyduj, co zrobisz w ciągu najbliższych 24 godzin. Nie za tydzień, nie w weekend, nie wtedy, gdy będziesz mieć więcej czasu. Teraz. Mogą to być drobne, ale konkretne działania. Ustawienie automatycznej wpłaty na IKE lub IGZE, stworzenie prostego arkusza zasad, czy zapisanie struktury portfela. Mały krok wykonany dziś może przynieść ogromny efekt w długim terminie. Poznanie swojego profilu inwestora pomaga zrozumieć, jak działasz w momentach stresu, euforii i niepewności. Dzięki temu wiesz, skąd biorą się twoje reakcje i co możesz zrobić, aby twoje decyzje były spokojniejsze i bardziej konsekwentne. Jeśli ten odcinek pomógł ci określić twoje inwestycyjne ja, zostaw subskrypcję. Napisz w komentarzu, który typ inwestora jest ci najbliższy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.